Witajcie na kanale Kulinarne Przygody. Dzisiaj będzie przepis na pieczone pierożki z kapustą i pieczarkami. Nowych widzów oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Do przygotowania tego przepisu potrzebujemy na rozczyn 25 g świeżych drożdży, pół szklanki letniego mleka, łyżeczkę cukru oraz łyżkę mąki pszennej. Do ciasta właściwego potrzebujemy 500 g mąki pszennej, pół szklanki letniego mleka, jedno jajko, łyżeczkę soli oraz 1/4 szklanki oleju. Na farsz potrzebujemy 400 g kapusty kiszonej, 400 g pieczarek, cebulę, sól oraz pieprz. Na początek przygotujemy farsz. Kapustę gotujemy do miękkości. Ja mielę w maszynce, ale możecie też drobno pokroić nożem, nie będzie to miało większego znaczenia. Ważne, żeby odcisnąć dobrze kapustę z nadmiaru wody po ugotowaniu. Następnie dodajemy pieczarki, również podsmażone. Możecie je zetrzeć na tarce albo drobno pokroić i smażymy do odparowania wody i dodajemy jedną podsmażoną cebulkę pokrojoną w kosteczkę. Oczywiście możecie od razu cebulę podsmażyć razem z pieczarkami. Ja na potrzeby filmu, żeby pokazać wszystkie składniki, zrobiłam to oddzielnie. A następnie dodajemy jeszcze sól oraz pieprz i farsz w zasadzie do naszych pierożków będzie już gotowy. Teraz przygotujemy rozczyn. Drożdże przekładamy do miseczki, letnie mleko i rozcieramy drożdże w mleku. Pamiętajcie, żeby mleko nie było zbyt gorące, ani też zbyt zimne, żeby ten rozczyn nam wyrósł. Dodajemy łyżeczkę cukru, łyżkę mąki. Chwilę mieszamy, a następnie przykrywamy ściereczką, odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na około 15 minut. A teraz przygotujemy już ciasto właściwe. Drożdże już ładnie podrosły, więc od razu przekładam je do miski. Dodajemy jedno całe jajko, łyżeczkę soli, 1/4 szklanki oleju, pół szklanki letniego mleka i na koniec wsypujemy mąkę i wyrabiamy jednolite, elastyczne ciasto. Ciasto nie może kleić się do dłoni, więc gdyby się kleiło, to jeszcze podsypać odrobiną mąki. Wyrabiamy przez kilka minut na pewno, a wyrobione ciasto wkładamy z powrotem do miski, przykrywamy ściereczką, odstawiamy do podwojenia swojej objętości do około godziny. Po tym czasie wyjmujemy ciasto z miski, lekko rozpłaszczamy. Gdyby kleiło nam się do blatu, to lekko posypujemy mąką. Gdyby kleiło się do wałka, to również lekko mąką, a następnie będziemy rozwałkowywać to ciasto na grubość 2-3 mm i będziemy wycinać za pomocą literatki kółeczka. U mnie średnica tego kółka 6 cm, wyszło mi około 40 kółek, czyli 40 pierożków. To ciasto, które nam zostaje z brzegów, to później ponownie zagniatamy, no i oczywiście rozwałkowujemy i nie marnujemy tego ciasta. Nakładamy łyżeczką farsz, a następnie dokładnie sklejamy ciasto. Możecie od razu sobie odkładać na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Kiedy wszystkie będą już gotowe, przykrywamy ściereczką i odstawiamy jeszcze do wyrośnięcia na około 15 minut. Ja sobie w tym czasie właśnie nagrzewam piekarnik, kiedy one mi podrastają. Wyszły mi dwie takie blaszki, około 40 sztuk. Przed samym włożeniem do piekarnika smaruję rozmąconym jajkiem. Dodatkowo możecie jeszcze je posypać na przykład sezamem albo czarnuszką, albo zostawić takie właśnie tylko rozmąconym jajkiem posmarowane. Możecie też nie smarować, ale one wtedy nie będą błyszczące, tylko takie matowe. Wkładamy nagrzany piekarnik 180 stopni do zarumienienia około 20 minut bez termoobiegu. I jak widzicie, przepis nie jest trudny, paszteciki naprawdę wyśmienite, mięciutkie, także przygotujcie, skomentujcie, oczywiście oglądajcie kolejne moje materiały, a ten i inne przepisy znajdziecie na blogu, link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.